Cześć, witam w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Age of Empires 3 Wars of Liberty i w tym odcinku zagramy sobie kolejną nową cywilizację, mianowicie Paragwajem. Tak jak obiecałem zresztą w pierwszym odcinku, że właśnie nim zagram. Zagramy sobie na tej mapce, jest to kolejna nowa mapa, która pojawiła się wraz z tym dodatkiem, w tym wypadku Asunción, czyli stolica kraju Paragwaj. I co ciekawe, jest to pierwsza mapka, która jest właśnie miastem. Akcja będzie się działa w mieście Asunción, właśnie to będzie ta mapka. Jest to pierwsza mapka, która przedstawia miasto. Dotychczas wszystkie mapy to była albo jakaś wyspa, albo jakaś równina, czy też dżungla, czy gdzieś w Amerykach, albo w Azji. Natomiast to jest pierwsza mapa, która właśnie, tak jak mówię, przedstawia miasto. I zagramy sobie tutaj, zagrajmy sobie przeciwko Brazylii. No, ze względu na to, że to jest kolejna nowa cywilizacja, to zobaczycie jak oni grają. A dwa, w czasach historycznych oni walczyli właśnie z Paragwajem, Brazylijczycy. Także no tutaj nie przedłużając, zaczynamy rozgrywkę, zapraszam do oglądania. Paragwaj to kolejna cywilizacja latynoamerykańska dostępna w tym modzie, która to jednak różni się od innych cywilizacji tego typu, ma tutaj specyficzny gameplay i mało jednostek wspólnych dla innych cywilizacji tego typu, ale zaraz wszystko po kolei omówimy. Na przykład zamiast zwykłych wieśniaków mamy tak zwanych Koigwas, którzy to mają tutaj pewne wartości bojowe zachowane, mają tutaj dosyć wysokie punkty życia, no i tutaj atak, co jeszcze może udoskonalać w miarę rozwoju epok. Niestety to jak są silni, bo powiedzmy sobie szczerze, są dużo silniejsi niż zwykli wieśniacy, to jak są silni odbija się to jak szybko zbierają surowce, niestety wolno. Natomiast można powiedzieć, że oni to są tak jakby taką armią nieregularną, taką milicją bardziej niż robotnikami jako takimi. Odkrywców mamy dwóch. Mamy tutaj męskiego odkrywcę, który potrafi budować wszystkie budynki te, których ci tutaj nie potrafią budować. Oprócz tego potrafi też zbierać drewno w dosyć konkretnym tempie, jak sami widzicie, po 3 punkty zawsze tego drewna nabija. Także jak go tak tutaj na chwilę samego zostawić, to naprawdę tego drewna bardzo dużo samemu nabierze. Natomiast mamy też kobietę odkrywcę, która to totalnie nie różni się niczym od zwykłych odkrywców tutaj w tej grze, tak samo potrafi budować i centra miast, i punkty handlowe, i powalać tutaj strażników skarbów jednym strzałem. Jak tutaj się zbiera surowce? No, normalnie zbierają surowce tutaj Koigwas, tylko że tak jak mówię, robią to wolniej niż zwykli wieśniacy. Co to, chyba się zwierzęta skończyły? Nie, tutaj jeszcze są. Dobra. Paragwajczycy zamiast tego, że ci Koigwas zbierają o wiele wolniej surowce, to potrafią budować fabryki. Tutaj właśnie jedną z tych fabryk ściągamy, który produkuje się odpowiednio i żywność, i złoto oraz drewno. Na odwrót pokazała, ale mniejsza. I tak sami zauważyliście, zaczynamy tutaj z zerową populacją. Ze względu na to, że właśnie te fabryki kosztują oprócz zwykłych surowców także właśnie punkty populacji. Od razu zbudujmy sobie dwie takie fabryki tutaj, które będą produkowały żywność dla pokazu. No i właśnie to, co mówiłem, to jest pierwsza mapa, która przedstawia miasto. Tutaj widzimy takie ruiny miasta Asunción. Tutaj widzimy takie budynki, które totalnie nie biorą udziału w grze. Niektóre z nich możemy zniszczyć, niektóre stanowią takie właśnie jakby elementy otoczenia tutaj w tej grze. To są właśnie, tak jak mówię, ruiny. Właśnie tak wyglądał Asunción po przegranej wojnie paragwajskiej. Miasto zostało niemalże totalnie zniszczone, podobnie jak cały kraj. No tutaj widzimy, tak jak mówię, no, takie domostwa różne, fabryki jakieś takie stare, poopuszczane, ale mimo tego mamy tutaj też tubylców i zwykłą sieć handlową. I też muszę powiedzieć, że ten mod również pojawił się w tym pierwszym modzie, o którym mówiłem w pierwszym odcinku. Co by tutaj wybrać? Dobra, weźmiemy to. Się pojawił w tym pierwszym modzie, jak sama nazwa wskazuje, War of Triple Alliance, czyli wojna paragwajska z trójporozumieniem właśnie. Przez to gramy tutaj Brazylią, bo to było trójporozumienie Brazylii, Urugwaju, Argentyny. Wymierzony, to był taki sojusz wymierzony właśnie w Paragwaj. Dlatego ta cywilizacja tam po prostu była. Dlatego postanowiłem zagrać tym razem właśnie nimi. Tutaj. Ze względu właśnie na to, że ten gameplay się różni, ale przede wszystkim też i dlatego, że tutaj będziemy mogli werbować Polaków. Kiedy to będziemy mogli zbudować pocztę? W trzeciej epoce. To będę się starać jak najszybciej do tej trzeciej epoki się dostać. I ściągniemy sobie tym razem tutaj złoto
Te karty można tylko raz niestety użyć. A ten nasz kolega niech zacznie tutaj budować domki, bo tak jak mówię, te fabryki kosztują dużo punktów populacji. Możemy jeszcze tutaj w nich udoskonalać to, jak szybko są zbierane tutaj te surowce. Tutaj ten budynek ma jakieś zdolności, tutaj nie wiem, tutaj nie piszę co to jest, ale coś tam jeszcze mają oprócz tego. Tutaj mamy wioskę Indian Guarani. Tutaj będziemy mogli takich strzelców pieszych od nich werbować. Tylko co oni kosztują? Drewno. No to się chyba zmieścimy. I tak jak mówię, będę się starał jak najszybciej przejść do trzeciej epoki ze względu na Polaków. Trochę ubyło nam drewna, ale na wszystko da się zaradzić. No szybko to drewno pozbiera, ale mi się wydawało, że on też potrafi właśnie te surowce, które przyszły z metropolii zbierać, ale nie, to niech ten tutaj się tym zajmie. No, tutaj mamy Indian Guarani uzbrojonych w strzelby właśnie. To ich właśnie ściągniemy sobie tutaj w głąb, żeby nas chronili w razie czego. Z tego co widzę, Brazylijczycy też poszli do nas tej epoki. No i tutaj już mamy 3 fabryki, 2 z żywnością, 1 ze złotem. Teraz wam pokażę kolejną ciekawą rzecz u Paragwajczyków, mianowicie jak się tutaj spawnują jednostki. Jednostki spawnują się same, wystarczy postawić i koszary, i stajnie i te jednostki będą automatycznie same się tutaj werbowały. Jedyne za co płacimy to za ich udoskonalenie. Będziemy tutaj, teraz zobaczycie jak tutaj wyskoczy taki żołnierz uzbrojony w samą broń białą. O, tutaj go widzimy. Ma tam jakąś szablę i on jest właśnie ci primeros del linea, to jest tak jakby pierwsza linia piechoty, tak to tłumaczę z hiszpańskiego. To nie są dobrze przeciwko kawalerii, jak oni się spawnują w dosyć konkretnym tempie sami z siebie, no to za chwilę będziemy mieli ich bardzo dużo tutaj. I tak samo się spawnuje właśnie kawaleria, tylko że stajnie sobie pobudujemy tutaj na bokach, na skrzydłach, żeby móc później odpowiednio Brazylijczyków oskrzydlić tutaj. Nie wiem, na razie nic może nie ściągam. No tak, sami widzicie, oni się tutaj spawnują dosyć szybko i trzeba uważać tutaj na limit populacji ze względu na to, że szybko on zostanie tutaj zajęty. Gdzieś może tak bliżej tych Brazylijczyków, gdzieś na tej wysokości zbudujemy pierwszą stajnię, na przykład tutaj. I tam gdzieś. Tylko niech ona tutaj odkryje ten teren. Tutaj mamy kolejne coś. Tutaj mamy właśnie punkt handlowy. Tutaj będziemy mieli też skarb. O i widzicie, tutaj jazda też się sama z siebie, podobnie jak ta piechota spawnuje. Tylko muszę powiedzieć, że te jednostki są nacjonalistyczne, jednostki paragwajskie, to one są strasznie, no jeżeli chodzi o ich punkty życia, tak bardzo słabe. Na szczęście sama ich produkcja nie kosztuje za wiele, natomiast jedyne za co płacimy, tak jak mówię, to za ich unowocześnianie. To już się zdążył dowalić do nas. No i ja to tak właśnie wybudowałem te koszary głównie na pokaz, żeby wam pokazać jak to funkcjonuje tutaj. Nie żebym korzystał z tej jednostki, bo tutaj mamy oprócz tego jeszcze zwykłe jednostki, później mamy tych karabinierów, to jest akurat typowa dla latynosów jednostka i tutaj bakamarterów, oprócz tego mamy zwykłych skirmisherów, którzy byli dostępni również dla Hiszpanów. Natomiast w stajniach możemy oprócz tych właśnie szkolić też zwykłych draganów. Że wypadałoby, gdyby nasz kolega wrócił do pracy. A to tutaj rozwalę, bo zaraz będziemy mieli punkty populacji zajęte wszystkie, także od razu wybudujmy trochę domów. No, tym się tutaj nudzi, to zaraz nie znajdziemy zajęcie. No już mamy tutaj 36 zajęte z 60. Naprawdę ta jazda będzie się szybko tutaj spawnowała nam, nawet nie zobaczymy kiedy nam zajmie punkty populacji, dlatego u Paragwajczyków trzeba bardzo dużo budować domów. Dobra. I też mimo wszystko dobrze byłoby tutaj wybudować fabrykę z drewnem, a także tutaj bo mieliśmy małe wydatki, tutaj by te straty trzeba byłoby jakoś nadrobić. Ja też bym powoli myślał o przejściu do następnej epoki tutaj, ze względu, z tego co ja widzę mamy gości. Teraz trzeba ich odpowiednio przyjąć. I też dobrze byłoby oczywiście tutaj wybudować
Teraz macie okazję popatrzeć, jak oni tutaj walczą. Tak jak mówiłem, oni walczą tutaj wręcz, ale mimo tego są bardzo słabi. No, to są jednostki tak samo jak tutaj ci AK i Boti. Nie wiem, w Paragwaju jest pełno takich nazw. Ja przypuszczam, że to są chyba nazwy z języka nie hiszpańskiego, tylko z języka Indian, bo jak byłby to hiszpański, to byśmy wiedzieli o tym od razu. Też jedną fabrykę z drewnem sobie ściągniemy też. No to są jednostki, które no po prostu trzeba mieć ich jak najwięcej. Wtedy one idą akurat na ilość. No to ilością, masą potrafiono pokonać mniejsze oddziały tutaj. No też już bym powoli myślał o przejściu do następnej epoki. Tu bym przeszedł może jako wczesny industrialista, ze względu na to, że tutaj będziemy mogli w trzeciej epoce trenować wszystkie te jednostki, które normalnie są dostępne dopiero w czwartej epoce. Także to byłoby jak najbardziej tutaj dobre rozwiązanie. Poza tym by też zależało tutaj na tych Polakach, że sprawdzić, czy oni tutaj są. Tutaj trzeba będzie wybudować pocztę też. Dobra, to pojechało tutaj. To od razu budujemy. Zbuduj to, kolego, nam. Tutaj przejmiemy sobie tutaj także i tę wioskę. Tu już ten przychód sobie zachowam na fort, bo tutaj w przeciwieństwie do Meksykanów, no to Paragwajczycy potrafią także forty tutaj wznosić. Natomiast fortów u Meksykanów nie ma, to przepraszam, to źle mówię. Paragwajczycy potrafią tutaj wznosić forty, bo chyba źle powiedziałem. Paragwajczycy potrafią wznosić forty, natomiast Meksykanie zamiast fortów mają prezydia. Mogą ich budować w sumie chyba 6, tam było, mi się zdaje. Od razu sobie forcik weźmiemy. Jak najbardziej nam się przyda. A ty tutaj zbuduj nam może to razem z nimi. Teraz wybudujemy sobie jako pierwsze właśnie te poczty, bo je ciekawi, czy to ci Polacy tutaj będą. Poza tym też zależało, żeby przejść tutaj do tej epoki ze względu na taką jedną jednostkę, której nie udało mi się przedstawić w poprzednim odcinku. Jest ona typowa dla wszystkich Latynosów. W tym i dla Paragwajczyków to jest w sumie jedna z dwóch jedynych jednostek, które są takie same dla innych Latynosów, jeżeli nie liczyć artylerii, bo artylerię chyba też mają taką samą jak wszyscy inni tutaj. Dobra, mamy tutaj te poczty i tak, są Polacy, świetnie. W tych czasach Polski nie było na mapach, więc taki smaczek tutaj w tej grze, że my możemy tutaj zaciągać imigrantów, nie tylko takich imigrantów w sensie roboli, ale także w sensie żołnierzy, jak najbardziej tutaj nas cieszy. No, wystrzelali ich nawet dobrze, bo to byli muszkieterzy, to muszkieterzy sobie doskonale radzą tutaj z jednostkami kawalerii. Niestety. No właśnie, здравствуйте. Gotow, prikaz. Tutaj ci Polacy są, tylko że oni mówią nie po polsku, tylko po rosyjsku, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mod powstał w Brazylii i tam po prostu słabiej zajął naszą historię, no nie wiem. Albo po prostu dlatego, że skojarzyli, że to jest wschód Europy i nie mieli jak jakiegoś patcha z polskim językiem tutaj wprowadzić, nie mieli skąd to wziąć. No to wstawili rosyjski, mogło tak też być. Jako już jesteśmy tutaj w tej epoce, to też możemy tutaj ponowocześnie nasze fabryki, tak też zrobimy, żeby szybciej produkowały tutaj fanty nam. No i od razu tutaj ściągniemy sobie naszych polskich chłopaków. Mamy tutaj takie jednostki tutaj auxylierów, jakiś infernal picador, no to ja nie wiem co to jest, ale po mundurach to mi to wyglądają te jednostki jak na takie wojsko, jakie mieliśmy podczas powstania listopadowego albo u Napoleona, jak zaraz sami zobaczycie te mundury. No tak, widzicie właśnie, te mundury to są, tak jak mówię, albo powstanie listopadowe, tak przywodzi mi na myśl, albo i oddziały polskie w armii Napoleona, no. No tutaj może robotników, ze względu na to, jaką ekonomię mamy, te fabryki, o to tutaj zaciągać może nie będę. Tu jeszcze tego nie udoskonaliłem, dobra. A i właśnie, przede wszystkim tutaj tę jazdę byłoby dobrze ulepszyć.
jakoś. I tutaj naszych Koigłaz również. Chociaż nie, bo może nie teraz, bo to trochę kosztuje z tego co widzę. Tutaj w miarę możliwości, jeżeli to jeszcze nie jest zajęte, to spróbujemy tutaj zbudować sobie, no niestety jest już zajęte tutaj, to zbudujemy sobie tutaj, jak to zburzymy oczywiście, punkt handlowy. No, wiedziałem, że nie będą zachwyceni z tego powodu oczywiście. Co za lamerstwo. Kilku ich było, a padli jak muchy. Trzeba ich unowocześniać. A takie właśnie wojsko w tamtych czasach miał Paragwaj, bardzo słabe. Ekonomicznie to był bardzo dobrze zindustrializowany kraj, natomiast wojsko miał no fatalne. Co jednak nie przeszkodziło Paragwajowi porwać się na takiego kolosa jak Brazylia. O czym za chwilę jeszcze powiem dokładniej. Dobra. No i tutaj będziemy mogli, oczywiście jak zbudujemy odpowiednią ilość domków, zaciągnąć tych bakamarterów, co są bardzo dobrzy przeciwko oddziałom piechoty, natomiast tutaj ci nasi Polacy są jak muszkieterzy, dobrzy przeciwko jednostkom kawalerii, to trochę ich ściągniemy, plus tutaj właśnie tych naszych bakamarterów. A, tam ich wysłałem, dobra. No tak jak mówię, no tutaj no mnie to najbardziej przypomina właśnie tak jakby, no może nie tyle powstanie listopadowe, ale może bardziej tak czasy właśnie napoleońskie, czyli nieco wcześniej niż sądziłem z początku. Tak właśnie wyglądają ci bakamarterzy, oni są uzbrojeni w garłacze i strzelają takim śrutem, przez to właśnie piechota tutaj no dosłownie lata jak szmaty, bo to jest właśnie tutaj jednostka taka dobra przeciwko piechocie, ale niestety w ogóle sobie nie radzą z kawalerią, są bardzo słabi, zwłaszcza na jazdę walczącą wręcz. Wręcz to oni kompletnie sobie nie radzą, także trzeba będzie uważać, żeby jakaś jazda mi tutaj nie przyjechała na nich. Paragwaj jako niepodległe państwo powstało w 1811 roku, po tym jak się zbuntował przeciwko, po tym jak Paragwajczycy zbuntowali się przeciwko hiszpańskiemu gubernatorowi tamtejszej kolonii. A ja tutaj zacząłem mówić o wojnie paragwajskiej. To był konflikt pomiędzy Paragwajem a Brazylią, Urugwajem i Argentyną, czyli koalicją właśnie tych państw, wymierzonych właśnie przeciwko Paragwajowi. Bezpośrednią przyczyną wybuchu tej wojny było to, że Brazylijczycy poparli nie tę stronę podczas wojny domowej w Urugwaju, mianowicie Paragwajczycy popierali partię białą, a Brazylia poparła partię Colorado. No i też to, że jednak ten dowódca paragwajski, ten dyktator paragwajski Solano Lopez miał ambicje dosyć takie, jeżeli chodzi o rozwój terytorialny kraju. I od tego to też się właśnie zaczęła ta wojna. Mianowicie 12 listopada 1864 roku Paragwajczycy zatrzymali okręt na jednej z rzek. To był okręt brazylijski pocztowy i to właśnie zapoczątkowało pierwsze starcia na pograniczach. Paragwajczycy miesiąc później zajęli brazylijską prowincję Mato Grosso. Już wtedy właśnie wojna zaczęła się na całej linii, zwłaszcza po tym jeszcze jak Argentyna została też zaatakowana przez Paragwaj za to, że nie zgodziła się na przemarsz wojsk przez swoje terytorium, paragwajskich wojsk mam na myśli tutaj, więc Brazylia zawiązała koalicję Trójprzymierze właśnie razem z Urugwajem i Argentyną przeciwko Paragwajowi. Wojna paragwajska była już wtedy z góry skazana na niepowodzenie ze względu na to, że nie dość, że silna Brazylia, która miała dużo ludzi i dosyć silną armię, zebrała jeszcze ze sobą sojuszników, tak jeszcze no sami Paragwajczycy nie mieli zbyt dobrej armii, tak jak właśnie tutaj mówiłem w tej grze, że takie dziadowe te oddziały tutaj są byle jakie, to właśnie tak jak to jest tutaj pokazane w tej grze, to takie wojsko mieli Paragwajczycy słabe.
No ta wojna zakończyła się totalną klęską, chociaż udało się Paragwajczykom kilka bitew wygrać, na przykład bitwę pod Kuru i Pati. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Już mówiłem, że te nazwy paragwajskie są dziwne. Wojna toczyła się nie tylko na lądzie stałym, ale także i na rzece Parana i na rzece Paragwaj. Na przykład taka bitwa była bitwa pod Rauciello, gdzie niestety zostało pokonane też właśnie flota paragwajska została doszczętnie zniszczona przez siły brazylijskie. Była też taka bitwa, ale to na lądzie pod Tuiuti, gdzie to już była totalna klęska sił paragwajskich, gdzie Paragwajczycy zaatakowali, wprawdzie mieli ogromną przewagę liczebną, ale zaatakowali właśnie taką kawalerią, jaką tutaj widzimy, okopane siły koalicjantów, czyli tych wszystkich państw, które walczyły przeciwko Paragwaju. Zostały te oddziały totalnie zdziesiątkowane przez artylerię i przez piechotę liniową. To był już ostateczny cios dla właśnie Solano Lopeza. Lopezowi jednak udało się nieco pozbierać na krótko po tej klęsce, zebrać jeszcze oddziały ochotników, dosyć duże, spore oddziały, które jednak zostały wytropione przez siły brazylijskie i rozbite podczas bitwy pod Serą Corą. No i sam Solano Lopez wtedy tam właśnie zginął podczas tej bitwy. Jeszcze zdążył tylko powiedzieć, przebity lancą: umieram wraz ze swoją ojczyzną. Na tym się niestety skończyła wojna paragwajska, która moim zdaniem była totalną głupotą, żeby się porwać na tak silny kraj jak Brazylia, jeszcze w dodatku, która miała ze sobą sojuszników. Było to po prostu niepotrzebne, a sama wojna nie przyniosła nic dobrego, jak 95% mężczyzn tego kraju zginęło albo trafiło do niewoli, a jak wróciło do domu, no to zazwyczaj wraca jako kaleki, czy fizyczni, czy psychiczni tutaj. I tak ucierpieli bardzo ci mężczyźni. No i też sam kraj został bardzo zniszczony. Jak tak było mało mężczyzn, to dosłownie został odbudowany przez kobiety. Myślę, że to dlatego tutaj jest ta obecność tutaj tej pani odkrywczyni, dlatego ona tutaj jest. To jest właśnie takie mrugnięcie okiem ku tamtejszym wydarzeniom. Na początku XX wieku Paragwaj jeszcze też tak przed II wojną światową toczył wojnę z Boliwią o ropę naftową. Jednak to się skończyło jeszcze w głupszy sposób dla Paragwaju, no bo okazało się, że na spornych terenach nie ma w ogóle żadnej ropy naftowej. Chociaż Paragwajczycy zwyciężyli. No i jednym słowem nic im z tego nie przyszło, bo jak ropy tam nie znaleziono w ogóle. Natomiast po II wojnie światowej władzę nad krajem objął niejaki Alfredo Stroessner. Jego ojciec był Bawarczykiem, no to był właśnie Niemiec pochodzenia, a jego matka była bogatą Indianką z Paragwaju. I to były bardzo złe rządy żelaznej ręki. On bardzo zwalczał w agresywny sposób, w bardzo paskudny, perfidny sposób właśnie opozycję wszelaką. Macki jego władzy sięgały nawet za granicę. Nawet jeżeli jakiś opozycjonista w stosunku do niego wyjechał z Paragwaju, to go mógł dorwać na końcu świata. I też to doprowadziło kraj raczej na kraj nędzy, aż w końcu Alfredo Stroessner nie został obalony w latach 80. przez Rodrigueza. A i też ciekawą rzeczą jest to, że za jego kadencji właśnie ukrywało się wielu zbrodniarzy nazistowskich, którzy uciekli z Europy po II wojnie światowej. Między innymi Anioł Śmierci, czyli Józef Mengele, ukrywał się krótko w Paragwaju, zanim zbiegł z powrotem do Brazylii. No i też teraz niedawno była akcja tam w Asuncionie, bo tam był protest przeciwko poprawce do konstytucji, która wnosi właśnie podwójną kadencję prezydenta. Coś tam czytałem kiedyś, to było właśnie w tym roku. No, Paragwajczycy mają tak jakby taką traumę właśnie po tamtych wydarzeniach, które miały miejsce podczas kadencji Stroessnera. No i tak już by na tym postanowił zakończyć ten odcinek. W przeciwieństwie do Lopeza udało nam się pokonać Brazylię. W następnym odcinku postanowię pokazać Wam Afrykę. Zagramy sobie z Zulusami na jednej z nowych map tych afrykańskich. Zobaczycie, jak wygląda tutaj Afryka. Cieszę się, że ten Paragwaj jest tak przedstawiony, jeżeli chodzi o historię, w taki ciekawy sposób. Jeszcze mi się najbardziej podobają właśnie tutaj ci Polacy. Gdzieś tu ich jeszcze zdążyłem pod koniec wysłać. No, mam nadzieję, że zrobią kiedyś patch, że oni będą mówili po polsku, a nie po rosyjsku. Także wypadałoby to poprawić, także
No nic, no dziękuję za uwagę. Jeżeli się odcinek podobał, to proszę o łapkę w górę. I polecam każdemu ten mod i zagranie właśnie Paragwajem, bo gra się nim naprawdę bardzo przyjemnie ze względu na te unowocześnienia tutaj. O to jak się to wojsko spawnuje, no, przede wszystkim te surowce, bo to wojsko, no powiedzmy sobie tak, jak już mówiłem wiele razy, jest ono słabe. A gdybyśmy doszli do czwartej, piątej epoki, to byłoby jeszcze silniejsze, oni by nawet pikinierów byli w stanie położyć. Także już nie przedłużając, dziękuję bardzo za uwagę, cześć.